W moim dzisiejszym filmie opowiem Wam o zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku. Dowiecie się, jaką cenę zapłacił kanclerz RFN Helmut Kohl, aby Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Sowiecki zgodziły się na to zjednoczenie. Kilka minut po północy 3 października 1990 roku przed budynkiem berlińskiego Reichstagu zebrały się tysiące mieszkańców miasta. Na ten moment Niemcy czekali prawie pół wieku. Na mównicę wszedł prezydent Republiki Federalnej Niemiec Richard von Weizsäcker, który, nie ukrywając swojego wzruszenia, mówił o historycznej chwili, jaką jest zjednoczenie Niemiec. Gdy Weizsäcker skończył swoje przemówienie, wszyscy zaczęli śpiewać niemiecki hymn i rozwinięto gigantycznych rozmiarów flagę Republiki Federalnej Niemiec. Chwilę później na niebie rozbłysły tysiące fajerwerków. W tle słychać było muzykę sztucznych ogni Georga Friedricha Händla. Ta uroczystość wieńczyła długi proces zjednoczenia Niemiec. Ale to nie prezydent von Weizsäcker był ojcem niemieckiego zjednoczenia. Był nim urzędujący kanclerz RFN Helmut Kohl. To zapewniło Kohlowi trwałe miejsce w niemieckiej historii. Gdy w październiku 1982 roku Kohl obejmował urząd kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, nie mógł nawet marzyć o zjednoczeniu Niemiec. Pomiędzy demokratycznym Zachodem a komunistycznym blokiem wschodnim trwała zimna wojna. I takie marzenie wydawało się zupełnie nierealistycznym marzeniem. Ale pomimo tego Kohl nosił je w swoim sercu. Kohl nie był jednak oderwany od politycznej rzeczywistości. Podpisane w latach 70. przez RFN układy z NRD i Polską traktował jako tymczasowe posunięcie, które nie przekreśla zjednoczenia wszystkich niemieckich terytoriów. Kohl wierzył w to, że kiedyś tak się stanie. Taki sposób myślenia nie był w Niemczech Zachodnich czymś zupełnie nowym. Tak myślało wówczas większość zachodnioniemieckich polityków. Podstawy tego myślenia stworzył pierwszy kanclerz RFN Konrad Adenauer, który nie uznawał stworzonego po wojnie w Europie porządku. Dotyczyło to przede wszystkim istnienia NRD, jak również jej granicy z Polską. Adenauer był przekonany, że w ten sposób Niemcy zachowują przynajmniej teoretycznie szansę na swoje zjednoczenie w przyszłości. Tak rozumowali również następcy Adenauera, kanclerze Ludwig Erhard i Kurt Georg Kissinger. Ten ostatni uzupełnił to rozumowanie o jeden ważny element. W grudniu 1966 roku Kissinger zaproponował nawiązanie stosunków z NRD i Polską i odłożenie sprawy granic do chwili zawarcia ostatecznego traktatu pokojowego z całymi Niemcami. Kissinger wyobrażał jednak sobie zjednoczone Niemcy w granicach z 1937 roku. Politykę opartą o takie założenia prowadził również następca Kissingera na urzędzie kanclerskim Willy Brandt, który w latach 1970-1972 podpisał układy normalizujące stosunki ze Związkiem Sowieckim, Polską i NRD. Niemiecki Bundestag zaraz po ich podpisaniu przyjął rezolucję mówiącą o tym, że podpisane układy nie stwarzają żadnej podstawy prawnej dla istniejących dzisiaj granic i nie wykluczają uregulowania problemu Niemiec w nowym traktacie pokojowym. Ta wykładnia znalazła swoje odzwierciedlenie w zachodnioniemieckim ustawodawstwie,
które polskie ziemie zachodnie i północne nazywało niemieckimi terytoriami, znajdującymi się jedynie czasowo pod obcą administracją. Ale za taką polityką opowiedzieli się także kanclerz Helmut Schmidt i jego następca Helmut Kohl. Za taką polityką opowiadali się również niemieccy wyborcy. Ważną ich grupę stanowiły niemieckie ziomkostwa skupiające prawie 16 milionów Niemców, którzy po zakończeniu II wojny światowej zostali wysiedleni z Czechosłowacji, Polski, Węgier i Rumunii. Gdy w połowie lat 80. zaczęła się erozja sowieckiego bloku, Kohl rozpoczął przygotowania do zjednoczenia Niemiec. Te przygotowania zaczęły się od zjednania zachodnich przywódców dla idei zjednoczenia Niemiec. Pierwszym, który został do tego przez Kohla przekonany, był prezydent Francji François Mitterrand. Uścisk dłoni Kohla i Mitterranda we wrześniu 1984 roku na polach historycznej bitwy pod Verdun zapoczątkował erę niemiecko-francuskiego pojednania. Potem przyszła kolej na wzmocnienie relacji Kohla z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ronaldem Reaganem. Nastąpiło to w czasie wizyty amerykańskiego prezydenta w Niemczech w maju 1985 roku, kiedy obaj przywódcy wspólnie złożyli kwiaty na niemieckim cmentarzu wojennym w Bitburgu. Kolejnym krokiem Kohla było wciągnięcie NRD do współpracy gospodarczej z RFN poprzez udzielenie jej pokaźnych kredytów. Wyrazem tej współpracy była wizyta w RFN NRD-owskiego przywódcy Ericha Honeckera we wrześniu 1987 roku. Niemniej istotne były dla Kohla relacje ze Związkiem Sowieckim. Krokiem w tym kierunku była wizyta Kohla w Moskwie w październiku 1988 roku i rewizyta sowieckiego przywódcy Michaiła Gorbaczowa w RFN w czerwcu 1989 roku. W rezultacie tego Gorbaczow był skłonny do zaakceptowania zjednoczenia Niemiec pod warunkiem, że będzie to proces pokojowy i będzie trwał etapami. Ale w końcu lat 80. bieg politycznych wydarzeń nabrał sporego przyspieszenia. W pogrążonym w głębokim kryzysie bloku wschodnim zaczęły się polityczne zmiany. Wiosną 1989 roku w Polsce doszło do zawarcia politycznego kompromisu pomiędzy komunistyczną władzą a solidarnościową opozycją. W rezultacie tego odbyły się nowe wybory parlamentarne, które wygrała opozycja i utworzyła koalicyjny rząd Tadeusza Mazowieckiego, który zainicjował w kraju systemowe reformy. Podobny proces zaczął się również w Czechosłowacji, na Węgrzech i w innych krajach sowieckiego bloku. Sytuacja polityczna zaczęła się również zmieniać w NRD. W lipcu 1989 roku doszło do eksodusu obywateli NRD, usiłujących przedostać się przez Polskę, Czechosłowację i Węgry do RFN. W październiku wybuchła w NRD potężna fala antysystemowych demonstracji, która odsunęła od władzy ekipę Honeckera. Gdy 9 listopada mieszkańcy Berlina Wschodniego przystąpili do obalania rozdzielającego miasto muru, Kohl przystąpił do działania. Przerwał wizytę w Polsce i powrócił do kraju, chcąc zająć się urzeczywistnianiem idei zjednoczenia Niemiec. W listopadzie 1989 roku przedstawił w Bundestagu 10 punktów dotyczących przezwyciężenia podziału Niemiec i Europy. Była w nich mowa o zjednoczeniu Niemiec, pomyślanym jako proces trwający latami i wbudowany w porządek europejski. Plan Kohla zyskał akceptację wszystkich sił politycznych w niemieckim parlamencie.
Został również zaakceptowany przez władze NRD. Był tylko jeden problem. Kohl nie omówił go wcześniej z mocarstwami zachodnimi, co wywołało ich spore zaniepokojenie, zwłaszcza w aspekcie wschodniej granicy zjednoczonych Niemiec. Mocarstwa zachodnie wiedziały, jak Niemcy interpretują swoją wschodnią granicę, ale gdy toczyła się zimna wojna, było to dla nich bez znaczenia. Ta jednak wyraźnie zmierzała do końca. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone miały obawy, czy Niemcy rzeczywiście zrezygnują z ziem, które w Poczdamie przyznano Polsce i nie będą chciały ich odzyskania. A to, w ich ocenie, mogłoby doprowadzić do nadmiernego wzrostu potęgi Niemiec w Europie. Gdy 8 grudnia 1989 roku doszło do szczytu EWG w Brukseli, premier Margaret Thatcher była wściekła na Kohla z powodu jego planu zjednoczenia Niemiec. Otwarcie skwitowała go słowami: dwukrotnie pokonaliśmy Niemców, a oni znowu są w grze. Thatcher zrobiła się jeszcze bardziej wściekła po tym, gdy chwilę później usłyszała oświadczenie Kohla, w którym kanclerz jasno zakomunikował, że nie uznaje polsko-niemieckiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Brytyjska premier uważała, że ambicje zjednoczonych Niemiec będą miały zły wpływ na przyszłość Europy. Jak się po latach okazało, Thatcher wcale nie myliła się w swojej diagnozie. Tymczasem w listopadzie 1989 roku przedstawiony przez kanclerza Kohla 10-punktowy plan zjednoczenia Niemiec zyskał wstępną akceptację mocarstw dawnej koalicji antyhitlerowskiej, czyli Stanów Zjednoczonych, Związku Sowieckiego, Wielkiej Brytanii i Francji. Uzgodniono jednak, że dalsze kwestie związane ze zjednoczeniem Niemiec zostaną omówione w czasie odrębnej konferencji z udziałem przedstawicieli obydwu niemieckich republik. Pierwsza z sesji tej konferencji, którą nazwano konferencją 2+4, odbyła się 5 maja 1990 roku w niemieckim Bonn. Jej uczestnicy musieli się odnieść do wniosku Polski, która domagała się udziału w konferencji, chcąc przedstawić na niej swój punkt widzenia w tej sprawie. Szef polskiego MSZ, Krzysztof Skubiszewski, apelował do mocarstw o powiązanie sprawy zjednoczenia Niemiec z odrębnym traktatem w sprawie granic. Tymczasem rządy obu niemieckich republik unikały sprawy granic, ale Polska zyskała sojuszników w tej sprawie. W efekcie presji Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii przyjęto rezolucję, w której oba niemieckie państwa zadeklarowały wolę zawarcia odrębnego traktatu granicznego z Polską, ale już po zjednoczeniu. Jednak Polska twardo domagała się tego, aby nastąpiło to jeszcze przed zjednoczeniem. I nasze żądanie zostało poparte przez mocarstwa biorące udział w tej konferencji. W rezultacie tego, podczas następnej sesji tej konferencji, która miała miejsce 17 lipca 1990 roku w Paryżu, ustalono, że zjednoczone Niemcy potwierdzą istniejącą granicę z Polską w odrębnej umowie. Jednak sfinalizowano to dopiero 14 listopada 1990 roku, kiedy doszło do podpisania polsko-niemieckiego traktatu granicznego. Ostatecznie traktat końcowy w sprawie zjednoczenia Niemiec podpisany został dopiero w czasie czwartej sesji konferencji 2+4, która miała miejsce 12 września 1990 roku w Moskwie. Ten traktat ratyfikowały parlamenty obu niemieckich republik. Na jego podstawie 3 października 1990 roku landy NRD przystąpiły do RFN. Tak zakończył się proces jednoczenia Niemiec. Tak czy inaczej,
Ceną za zjednoczenie, jaką musiały zapłacić Niemcy, było wyzbycie się chęci powrotu do swoich granic sprzed wybuchu II wojny światowej. Ale Niemcy uczyniły to dopiero pod presją mocarstw. Dla kanclerza Helmuta Kohla zapłacenie tej ceny nie było wcale łatwe. Godząc się na traktat potwierdzający granicę z Polską na Odrze i Nysie Łużyckiej, Kohl musiał przekreślić dotychczasową politykę RFN w tej sprawie, która nie uznawała trwałości tej granicy. Ale w zamian za to Kohl mógł przejść do historii jako ojciec niemieckiego zjednoczenia. Dzisiaj nikt już nie pamięta o tym, że Kohl chciał zjednoczenia Niemiec w ich przedwojennych granicach. A to oznaczałoby, że stracilibyśmy wszystkie ziemie zachodnie i północne przyznane nam w Poczdamie. Jeszcze bardziej kuriozalne jest to, że Kohl uważany jest dzisiaj w Polsce za prawdziwego przyjaciela Polaków. Historia bywa więc przewrotna. W moim następnym filmie przedstawię Wam postać Hilarego Minca, wicepremiera i ministra przemysłu i handlu w czasach stalinowskiej Polski. To właśnie on był inicjatorem słynnej bitwy o handel, w ramach której tysiące polskich przedsiębiorców skazanych zostało na więzienia i obozy pracy, a ich firmy przestały istnieć. To historia, o której nie mieliście jeszcze szansy usłyszeć, bo nie było jej w podręcznikach historii. Ten film zatytułowałem Hilary Minc, kat polskiego biznesu. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.